Wyobraź sobie, że wydałeś kilka milionów złotych na wdrożenie systemu na swojej hali produkcyjnej. I po roku co się okazuje? Porażka. Operatorzy nie logują się nawet do systemu, lider zmiany mówi, że to nie ma sensu, a ktoś inny drukuje dane tylko po to, żeby przepisać je później do Excela. To wszystko brzmi jak sabotaż, ale czy na pewno tak jest? Czy ktoś podczas wdrożenia nie zapomniał o czymś? Weźmy teraz dla porównania drugą firmę, gdzie technologia była prostsza, budżet mniejszy, ale po roku mamy wzrost wskaźnika OII o 15%. Co różniło te dwa projekty? Technologia? Może też, ale ważniejszym jest podejście do pracowników, podejście do ludzi i do tego, jak zostało im to zakomunikowane. Cześć, ja nazywam się Jacek Kwek, a razem ze mną Sandra Niedźwiedź? na co dzień w Soldis pomagamy menedżerom produkcji, by wdrażanie rozwiązań Smart Manufacturing było rzeczywiście smart. Nazwijmy to nawet inaczej. Ja mam wrażenie, że tutaj temat zarządzania zmianą, bo o tym mówisz, jest bardzo często traktowany po macoszemu albo w ogóle nie uwzględniany w takich projektach transformacji cyfrowej. Bo tutaj mówimy o wdrożeniu systemu informatycznego, czyli pewnej transformacji cyfrowej firmy produkcyjnej. Bardzo często ten etap komunikacji, oswajania ludzi z tym, że coś się zmieni, jest traktowany górnolotnie. Właśnie mam wrażenie, że większość ludzi, większość zespołów zwraca uwagę bardziej na technologię. Kupmy drogi system, kupmy bardzo rozbudowany system, ale zapominają o tym, że częścią takiego projektu są pracownicy, którzy muszą zmienić sposób myślenia, zmienić sposób działania i inaczej muszą być też podejmowane decyzje. Mhm. Bardzo często tak jest, że menedżerowie traktują transformację cyfrową jako pewną inwestycję i myślą już o tym, co będzie po tym wdrożeniu, czyli myślą dość daleko w tym horyzoncie czasowym. Nie koncentrują się na tym, że to wdrożenie raz trzeba przeprowadzić, dwa, ono musi być przeprowadzone z sukcesem, czyli musi przynieść pewne wymierne korzyści, a pomijając ten aspekt z jednej strony ludzki, z drugiej strony pewnego oporu przed zmianą, która zawsze się pojawia, kładziemy sobie kłody pod nogi i prowadzimy do tego, że taki projekt może się nie udać właśnie przez ten czynnik ludzki. No, ale na pewno mamy tutaj jakieś kluczowe elementy, na które powinniśmy zwrócić uwagę już przy samym planowaniu takiego projektu, mm, które na pewno pomogą przy przezwyciężaniu tego oporu ludzkiego czy tej zmiany całkowitej. Ja zawsze myśląc o wdrożeniu systemu MES, transformacji cyfrowej, myślę o tym jako o pewnym sposobie zmiany sposobu pracy, który nastąpi zaraz po zakończeniu projektu. My, wykonując pewne działania w trakcie projektu, pracując z zespołem projektowym, szkoląc użytkowników, tak naprawdę przygotowujemy ich do działań, do ich codziennej aktywności, która nastąpi dzień po zakończeniu projektu. Oni będą musieli porzucić dotychczasowe nawyki, będą musieli porzucić dotychczasowe narzędzia, z których korzystali, jakieś arkusze Excelowe, być może jakieś dokumenty papierowe. To wszystko pójdzie w zapomnienie i będą musieli korzystać z nowych narzędzi, znajdą się w nowej rzeczywistości. Żeby to się udało, ja bym powiedział tak, trzeba taki proces zarządzania zmianą przeprowadzić w 5 krokach. 5 kroków przychodzi mi do głowy. Myślę, że to jest taka podstawa do tego, żeby w ogóle zacząć myśleć o zarządzaniu zmianą. To może zacznijmy od tego, jaki mamy krok pierwszy. Mhm. Zbudowanie pewnej wizji, dlaczego ta zmiana w ogóle jest potrzebna. I nie mówię tutaj o takim prostym określeniu, bo chcemy zoptymalizować proces, albo bo chcemy wdrożyć system. To jest zbyt górnolotne. Tutaj konieczne jest w pewien sposób zbudowanie wizji, dlaczego musimy ten system wdrożyć teraz i dlaczego akurat my to musimy zrobić.
Takim prostą metodą, żeby to zrobić, jest zbudowanie tak zwanej potrzeby pilności, czy wrażenia pilności, że ten system jest potrzebny. Pokazanie wizji płonącego mostu. Jeżeli nie zrobimy w tej chwili nic, to stracimy kontrakt z jednym z naszych kluczowych klientów, dla którego generujemy aktualnie 30% naszych obrotów, ponieważ jego głównym wymaganiem jest traceability. Jeżeli nie zapewnimy traceability, stracimy ten kontrakt. Z drugiej strony, to oczywiście wizja utraty klienta jest czymś, co będzie istotne dla zarządu, to będzie istotne dla działu sprzedaży, być może niekoniecznie dla operatora. Taki operator też musi mieć jakiś swój konkretny straszak, nazwijmy to straszakiem. Jeżeli operatorowi powiemy, że jeden z naszych kluczowych klientów wymaga od nas pełnego śledzenia partii wyrobów i jeżeli nie wprowadzimy systemu, to będziesz musiał to robić na papierze, u niego zapali się lampka. Aha, okej. Od jutra mam taki arkusz i na arkuszu zapisuję po kolei wszystkie partie, które produkujemy. On zrozumie, że jeżeli czegoś nie zrobimy, to jego praca będzie trudniejsza, bardziej żmudna, bardziej skomplikowana i w pewien sposób zacznie się oswajać z myślą o tym, że trzeba coś zrobić, bo jak nie, no to będzie ciężko. No jasne, mówisz tutaj o tej metodzie płonącego pomostu, tak? Jak zrobić to mądrze? Jak zrobić to w taki sposób, żeby pracownik nie uznał tego jako zwyczajne straszenie i co przyniesie ostatecznie skutek odwrotny do oczekiwanego? Mhm. Ten straszak, on musi być w pierwszej kolejności istotny dla pracownika. Bo wspomniałem o operatorze i o straszeniu go większą ilością pracy albo bardziej skomplikowanym sposobem pracy. To jest coś, z czym on jest w stanie się utożsamić. On zrozumie, że jeżeli nie scyfryzujemy tego procesu, to będzie musiał wykonywać dużo bardziej skomplikowaną pracę, nadal ręcznie i w sposób bardziej skomplikowany. Takiemu operatorowi nie możemy mówić o tym, że wprowadzamy traceability. Dla niego to jest jakby tylko górnolotne hasło. Albo nie możemy mu powiedzieć, że teraz wprowadzamy fabrykę przyszłości. Czyli tak naprawdę, póki on czegoś nie będzie miał z takiej zmiany, no to i tak uzna to jako wymysł tych z góry. Dokładnie tak. I najprostszą metodą na sprawdzenie, czy zrobiłaś to w sposób właściwy, jest pójść do operatora i zapytać, co będziesz miał z tego systemu. Co dla ciebie ten system oznacza. Jeżeli on odpowie, że dzięki temu systemowi nie będę musiał ręcznie wprowadzać wszystkich numerów partii, tylko zeskanuję je z etykiet, to wiesz, że twój cel został osiągnięty. To jest najprostsza metoda, żeby sprawdzić, czy ta komunikacja tych celów została przeprowadzona w sposób właściwy. Z drugiej strony mówiliśmy tutaj o operatorze. Dla menedżerów te cele będą inne. Dla zarządu te cele też będą No inne. jasne, musimy pamiętać, że komunikacja powinna być dostosowana do poziomu przedsiębiorstwa. Nie dla wszystkich to samo jest istotne. Mhm. No a poza płonącym pomostem, co możemy jeszcze wykorzystać? Czy są jakieś metody, które są na równi z poprzednią, czy to jest jedyne, o co możemy się... Z jednej strony mamy ten płonący pomost, z drugiej strony nie można tego tylko w ten sposób przedstawiać. Trzeba też zbudować pewną wizję ziemi obiecanej, czyli tego punktu docelowego, do którego dążymy. Samo powiedzenie wprowadzamy traceability i super jest niewystarczające. Musimy tutaj przedstawić pewną wizję, że prowadzimy tą zmianę, wprowadzamy ten system po to, żeby każdemu z nas pracowało się lżej. Mhm. Czyli ta wizja powinna być przedstawiona przede wszystkim w sposób ludzki, a nie całkiem techniczny. Bo jeżeli powiemy, że to jest fabryka przyszłości, to i tak pewnie część osób pomyśli, że to jest znowu jakieś nowoczesne hasło, które zostało wymyślone tylko po to, żeby komuś zamydlić oczy. I nie oznacza dla takiego Pracownika totalnie pracownika nic. to Mhm. totalnie nic i to jest, myślę, również sposób na sprawdzenie, czy prowadzisz tą komunikację w sposób Mhm. właściwy. No dobra, to stworzyliśmy tą wizję i poczucie pilności takiego wdrożenia. Co następne? Nie zrobimy niczego bez ludzi.
I tutaj konieczne jest powołanie takiego zespołu, który będzie tą zmianą zarządzał na każdym ze szczebli. Z jednej strony mamy sponsora projektu w postaci dyrektora zakładu, dyrektora operacyjnego, który regularnie powinien dostawać informacje, do niego powinniśmy raportować, jak przebiega ten proces zarządzania zmianą i to on powinien reagować w odpowiednim czasie, jeżeli ten proces nie przebiega pomyślnie. Z drugiej strony mamy menedżerów, którzy powinni tym procesem sterować na niższych szczeblach, informować odpowiednio wcześnie brygadzistów, operatorów, kierowników zmian itd., itd. Te wszystkie szczeble powinny brać udział w zarządzaniu tą zmianą. Czyli taka koalicja prowadząca całą zmianę. Dokładnie tak. Taka koalicja powinna mieć też swoich ambasadorów. Tutaj dobrą praktyką jest wybranie na ambasadora czy na ambasadorów nie tylko 100% optymistów, ale również sceptyków. Jest to ważne, dlatego że jeżeli ten zespół będzie składał się wyłącznie z optymistów, to bardzo szybko zostanie storpedowany przez sceptyków, których nie uwzględniliśmy w tym procesie zarządzania zmianą. A z kolei, jeżeli w procesie zarządzania zmianą uda się takiego sceptyka przeciągnąć na drugą stronę, przekonać go, że ta zmiana jest sensowna, No to jest na pewno bardzo wartościowe w takim kontekście. tak, on będzie w stanie, najczęściej będzie w stanie przekonać swoich współpracowników, że to, co robimy, jest słuszne. I na pewno będzie miał też większe zaufanie, no bo skoro wszyscy widzieli, że na początku był przeciwko samemu projektowi, no a nagle w ciągu kilku tygodni, miesięcy zmienił zdanie, no to rzeczywiście coś jest na rzeczy. Tylko, dobra, mamy tego nawróconego sceptyka, ale co w momencie, kiedy ten sceptyk się nie nawróci? Tak też się zdarza. Ja wtedy próbowałbym współpracować z pracownikami, którzy są w jego ścisłym otoczeniu. I on pewnie część sceptyzmu będzie przekładał na tych współpracowników, ale widząc, że oni przekonują się, że ta wizja ma sens, prawdopodobnie sam też nabierze tego przekonania, zrozumie, jaki cel stoi za takim przedsięwzięciem i z czasem, jestem przekonany, że z czasem również mimo tego wstępnego, pierwotnego sceptyzmu nabierze przekonania, że te działania mają sens i jeszcze bardziej umocni ten proces wprowadzania Czyli w tym zmiany. kontekście też mamy jakiś plan B. I to jest ważne, żeby taki plan nieustannie mieć i go z czasem planować. W kolejnym kroku w zasadzie mówimy tutaj o otwartej komunikacji i partycypacji, czyli aktywizowaniu poszczególnych członków tego zespołu, naszych ambasadorów, również tego sceptyka, o którym wspomnieliśmy, w ciągłym i nieustannym przekazywaniu tej wiedzy o zmianie dalej. Bez tego taka zmiana nie ma prawa się udać. Nie powinniśmy również zarządzania zmianą ograniczyć do jednego spotkania na początku projektu i zapomnieć o całym procesie zarządzania zmianą. Tutaj nieustannie powinniśmy wciągać naszych poszczególnych uczestników, ambasadorów tej zmiany do interakcji i przekonywać ich o tym, że robimy coś, co ma wizję, co składa się z pewnego zespołu i prowadzi do ważniejszego, głębszego celu. Jasne, mówisz tutaj o szczerości i o sesjach zapytaj o wszystko. Natomiast co w momencie, kiedy pojawia się pytanie, czy ta technologia nas zastąpi? A pojawi się A na pewno. pojawi się na pewno. Z doświadczenia wiemy, że to nie jest rzadkie pytanie. W takiej sytuacji trzeba odpowiedzieć zgodnie z prawdą. Żadna technologia czy żaden system informatyczny, który wdrażamy, nie ma na celu redukcji etatów. To nie jest cel sam w sobie. Celem wprowadzenia systemu MES w tym przypadku jest na przykład śledzenie zwrotne, traceability, bądź redukcja braków, zredukowanie czasu przestojów, zidentyfikowanie przyczyn przestojów.
celem nie jest zredukowanie etatu, bo wyobraź sobie tak, operator, który rano wstaje i jedzie na 6 rano do firmy, nie ma na celu dokonanie awarii i zatrzymanie całej linii produkcyjnej. To nie jest jego cel, który mu przyświeca. On chce pojechać do pracy, wykonać swoją robotę, o 14 odbić kartę i wrócić do domu. To, że ta linia się zatrzyma, ma inny powód. Jest wynikiem jakiegoś losowego zdarzenia. A taki system powinien pomóc w zidentyfikowaniu tych przyczyn. I dokładnie taka szczera komunikacja. Po co my wprowadzamy taki system, dlaczego to jest ważne i w jaki sposób to zmieni Twój sposób pracy, myślę, że jest w stanie zredukować te obawy o utratę miejsc pracy, czy również zredukować opór przed taką zmianą, już jakby patrząc globalnie. No, taka technologia nie ma na celu, tak jak już wspomniałeś, żeby zastąpić pracownika, tylko żeby tę pracę ułatwić. Dokładnie. W kolejnym kroku ważne jest również, jeżeli już prowadzimy tą komunikację, jeżeli mamy naszych ambasadorów zmiany, żeby w trakcie wdrożenia wykonywać kolejne kroki w odpowiedniej sekwencji. Mam tutaj akurat w tym momencie mam na myśli szkolenia, które prowadzimy z użytkownikami oraz późniejsze wsparcie już w momencie, kiedy uruchamiamy system. Bardzo często zdarza się tak, że szkolenia użytkowników prowadzone są na samym początku projektu wdrożeniowego. 6 miesięcy później dochodzi do momentu uruchomienia systemu, operator staje przed terminalem i drapie się po czole. Jak to było? Co teraz? Jak dalej? I tutaj tak, pierwszy punkt. Te szkolenia nie powinny być robione tak wcześnie w trakcie wdrożenia. One powinny być robione w odpowiednim momencie. Ja nie nazwę go w tej chwili, nie wiem, czy to jest 3 tygodnie przed uruchomieniem, czy tydzień przed Na uruchomieniem. pewno zależy to też od charakterystyki samego projektu, więc nie jesteśmy w stanie tego Tak, powiedzieć. każdy projekt jest inny, natomiast one powinny być robione w odpowiednim momencie, ale nie zbyt wcześnie. 2. Jak już robimy te szkolenia, przygotowujmy sobie równolegle swoje własne materiały pomocnicze. Krótkie filmiki, które można uruchomić na terminalu i żeby operator zobaczył, jak to szło. Instrukcje stanowiskowe, jakiś one-pager, który na stanowisku leży, tak żeby każdy jeżeli w głowie taką szufladkę bezpieczeństwa. Jeżeli Jak zapomnę, to mam wsparcie. mam wsparcie, mogę zerknąć i wiem, jak to dalej pójdzie. Ale już idźmy dalej. Nasi członkowie zespołu projektowego w trakcie uruchomienia, tuż po go live, powinni ramię w ramię z tymi operatorami pracować. Jeżeli nie stać przy tym terminalu, to przynajmniej być na hali, tak żeby operator, który ma wątpliwości, już dajmy spokój temu operatorowi, niech to będzie planista produkcji, niech planista ma świadomość, że w każdej chwili może zawołać swojego członka zespołu, który pomoże mu przeklikać w systemie to, co jest do przeklikania, żeby miał taki backup psychiczny, dokładnie tak, backup psychiczny, informację o tym, że jest ktoś, kto może mu w każdym momencie pomóc. I to nie ogranicza się wyłącznie do zespołu projektowego wewnątrz firmy. To również zewnętrzni konsultanci, którzy w trakcie go live, ale również tydzień po, 2 tygodnie po powinni być na miejscu, żeby pomagać w tego No i wynagrywaniu którzy też sieci. byli zaangażowani w cały projekt od samego początku, więc dokładnie wiedzą, co gdzie się dzieje. Ta sytuacja, o której mówimy, że ktoś zapomina, jak obsłużyć system, to się zdarza. Ale zdarza się również coś innego, nazywamy to doliną rozpaczy, że w momencie, kiedy już z systemem pracujemy przez miesiąc, pracujemy przez 2 miesiące, nagle okazuje się, że nasze wskaźniki są gorsze. Że do tej pory mieliśmy 3% odpadu, a tu nagle okazuje się, że tego odpadu jest 15% albo 18% i wtedy następuje taki moment zwątpienia. O co chodzi? Czy aby na pewno dobrze to rejestrujemy? Czy aby na pewno ten system działa prawidłowo? I wtedy też trzeba ten zespół wspierać, potwierdzać, że tak, to co w tej chwili widzisz na ekranie, to jest prawda. My do tej pory
najprawdopodobniej działaliśmy w oparciu o niewłaściwe dane, nieaktualne dane, a teraz widzimy, jaki jest rzeczywisty stan rzeczy. Rób dalej. To nie znaczy, że ty źle pracujesz. Ty pracujesz dokładnie cały czas tak samo, ale dopiero teraz widzimy, gdzie mamy potencjał, żeby coś zacząć poprawiać. I to też jest ważne, żeby uświadomić poszczególnym członkom zespołu, że tak będzie. Czyli tutaj w tym kroku bardziej skupiamy się na takim mentalnym i psychicznym wsparciu całego projektu, ale mam pytanie jeszcze do tej doliny rozpaczy. Jak zidentyfikować albo jak w ogóle stwierdzić, że to jest przejściowy okres, system jest dobrze wdrożony, ale musimy inaczej patrzeć na wskaźniki? A jak rozpoznać fakt, że rzeczywiście może coś źle jest wdrożone, że nie do końca działa to tak, jak działać powinno? Papierek lakmusowy tak naprawdę to jest ten czas, ten horyzont czasowy, w którym zaczynamy obserwować, że jest gorzej i widzimy, że jest gorzej przez tydzień, 2, 3, być może 5 tygodni jest źle i zaczynamy analizować te dane. Tutaj wróżenie z fusów nie pomoże, to rzeczywiście trzeba się pochylić nad danymi, popatrzeć, co daje nam system, jakie informacje nam dostarcza i zacząć analizować, zacząć również od razu reagować na to, co widzimy. W momencie, kiedy my reagujemy na te informacje spływające z systemu i nasze zmiany, nasze modyfikacje zaczynają przynosić poprawę, to wiemy, że jest ok. Natomiast jeżeli my, analizując te dane, nie dochodzimy do żadnych wniosków, do żadnych decyzji, które mogą przynieść poprawę, no to problem najprawdopodobniej wystąpił dużo wcześniej, podczas analizy, podczas wdrożenia. Być może coś jest niewłaściwie skonfigurowane i tutaj najczęściej dostawca takiego systemu jest w stanie dość szybko zidentyfikować taką wpadkę i również dość szybko zareagować i poprawić taki błąd. To jest jakby ta komunikacja, z jednej strony analiza danych, z drugiej strony komunikacja z dostawcą są w stanie szybko wyeliminować taki problem. Jasne. Ja bym w tym kroku jeszcze dodała jedną rzecz. Świętowanie małych zwycięstw. Jak ty to widzisz? Jak to postrzegasz? No bo tutaj musimy też zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz, że to nie może wyglądać sztucznie. Jasne. Te małe zwycięstwa to z jednej strony będzie zredukowanie odpadu na maszynie. Warto takiego współpracownika pochwalić albo zespół pochwalić. Patrzcie, co było wczoraj na porannej zmianie. Udało im się wyprodukować 6000 sztuk, z czego tylko 4% odpadu. Brawo, czekam na kolejną zmianę i liczę na to, że będzie jeszcze lepiej. W szerszym horyzoncie możemy sobie porównać zmiana do zmiany albo tydzień do tygodnia i zobaczyć, jakie są wyniki tych poszczególnych zespołów i razem z nimi aktywnie świętować, czy informować ich o tym, że widzimy, że mają sukces, mają poprawę i z nimi te drobne sukcesy świętować. Z drugiej strony nie można z zespołem produkcyjnym świętować sukcesów na poziomie zarządu. Dla zarządu sukcesem będą zupełnie inne wskaźniki i tam to świętowanie sukcesów odbywa się inaczej, więc to Czyli też tutaj wracamy znowu do tej zasady, że komunikacja powinna się odbywać w oparciu o poziom hali, poziom dokładnie firmy, poziom, poziom w którym się przedsiębiorstwa, tak. znajdujemy. I w ostatnim kroku, myślę, że tutaj możemy powoli się w stronę kroku 5 kierować, jest utrwalanie tej zmiany. Jeżeli my widzimy, że nasi koledzy korzystają z tego nowo wprowadzonego narzędzia i nie eksportują danych do Excela albo nie drukują kartek, które później przepisują do systemu ERP, to powoli powinniśmy te stare narzędzia archiwizować. Jeżeli do tej pory jako backup na stoliku koło maszyny leżały jeszcze karty kontrolne albo karty rejestracji VAT, a w tej chwili rejestrujemy już wszystko w systemie, No to tam te kartki powoli eliminować, usuwać. powoli zabierać do śmietnika i dbać o to, żeby pracownicy nie wracali do starych narzędzi. Bo tak też się może zdarzyć. Może się okazać, że ktoś nie potrafi korzystać z systemu i eksportuje sobie dane do Excela po to, żeby przygotować jakieś wykresy i analizy,
albo drukuje coś z systemu po to, żeby później przeklepać do systemu ERP. I tutaj warto się pochylić nad tym, jaki jest powód. Czy dlatego, że ten proces, który my w trakcie analizy zdefiniowaliśmy, jest nieprawdziwy, on jest niezgodny z rzeczywistością, czy dlatego, że brakuje przeszkolenia, czy dlatego być może, że jest nieintuicyjna obsługa tego systemu. Tutaj warto sprawdzić, gdyby się okazało nagle, że koledzy wracają do starych narzędzi. No to jest coś na pewno do kontrolowania. Czyli na pewno musimy utrwalać tą zmianę. Projekt nie kończy się na samym wdrożeniu nowej technologii, nowego systemu, tylko kontrolujemy to nie jest najlepsze słowo w tym kontekście, natomiast dbamy o to, żeby pracownicy nie wracali do starych nawyków. Tak, ja tutaj bym powiedział, monitorujemy Monitorujemy jest dużo wykorzystanie. lepszym słowem, tak. W trakcie korzystania z systemu, albo nawet w trakcie takiego wdrożenia, bardzo szybko wyłapiemy sobie osoby, które są w stanie nam dać feedback na temat tego, jak ten system funkcjonuje. Podpowiedzieć jakieś wskazówki, jak można byłoby zoptymalizować. I tego momentu też nie można przegapić. To są najczęściej osoby, które później, już po zakończeniu wdrożenia, w trakcie codziennej pracy, będą w stanie nam dostarczać informacje o potencjalnych udoskonaleniach takiego systemu. I tego nie powinniśmy przegapić. Tutaj zbudowanie sobie takiego zespołu kluczowych użytkowników, którzy mają pomysły, mają fachowe, rzeczowe pomysły, jest ważne. Również w kontekście późniejszego, dalszego rozwoju tego nowego systemu, który Ale też wdrożyliśmy. optymalizacji. Jak ten system funkcjonuje i tak naprawdę utrwalenia tej zmiany, którą wprowadziliśmy. Okej, gdybym miał podsumować z mojej perspektywy, żeby wprowadzić zmianę w sposób efektywny i fachowy, trzeba przestrzegać przynajmniej tych 5 kroków, o których mówiłem, czyli zbudowania wizji, zbudowania zespołu, który tą zmianą będzie zarządzał, odpowiednia komunikacja, partycypacja tych uczestników, tych członków zespołu w tej zmianie oraz wsparcie w momencie, kiedy wchodzimy w Dolinę Rozpaczy. Dopiero wtedy możemy finalnie utrwalić taką zmianę i być pewnym, że te wysiłki, które włożyliśmy we wdrożenie, w naszym przypadku systemu MES, wprowadzenie takiej zmiany, że one rzeczywiście odpłacą się odpowiednim zwrotem w taką inwestycję. Trzeba pamiętać o tym, że technologia jest tylko narzędziem, a to ludzie prowadzą do sukcesu.